Dzień dobry, dziś film z Deusem, a to z takiej okazji, że pokazał się nowy soft. Jest to soft na razie beta. Zmieniam parę rzeczy również dotyczących użytkowników cewek starszego typu, nie tylko białej elipsy, która się ma pokazać, ale również tych cewek starych. Jedną z tych zmian to jest ustawienie silencera. Tak, pierwsza sprawa to silencer został wyciągnięty do głównego menu, co jest świetną sprawą, bo ustawienie silencera jest sprawą bardzo ważną w Deusie. Więc jest to fajny pomysł, ale kolejną sprawą jest to, że dodano tutaj negatywne numerki, czyli minusowe numerki. Wiecie, jeśli chodzi o program akurat General, to ten silencer w ustawieniu fabrycznym pozostał na tym samym poziomie, więc domniemam, że skala się nie zmieniła, została jedynie rozszerzona o numery minusowe, co jest takim, można powiedzieć, otwarciem Deusa szerzej. Jeśli chodzi o samą bazę programu General, to nie jest to baza szczególnie bojowa. Jest to bardziej taka baza pancerna, która służy do normalnego szukania normalnych rzeczy w mniej wymagających środowiskach, po prostu w bezpiecznym i spokojnym sposobie. To jest kierunek właśnie poszukiwań, jakie można prowadzić generalem, czyli tak ogólnie jest programem głównym. Czy jest to program do celi niskoprzewodzących? Nie jest to. Czy jest to do drobnych celi? Nie. Czy jest to program nastawiony na separację? Nie. Jest to program główny, który służy do poszukiwania zwykłych celi. Jednak jego pancerność i to, że jest tak odporny na wszystko, można tutaj, jak i również w innych programach, rozszerzyć ustawieniami silencera, używając tych numerków minusowych. Tak więc, pancerna baza programu General na polu z celami niskoprzewodzącymi w dosyć trudnym środowisku. Chciałbym Wam zaprezentować, jak działa ustawienie silencera i do czego ewentualnie można by tego ustawienia użyć. Tak więc, mam program fabryczny General, dostroję wykrywacz do gruntu. Ok, wykrywacz dostrojony. Ustawienia fabryczne. Mimo wszystko zmienię tutaj w nim reaktywność na 2,5, dlatego że teren mam niesprzyjający i po to tylko, byście słyszeli głośniej, te audio response ustawię na 5. Pierwszym celem będzie cel w postaci małego kawałka brązu, który znajduje się na 14 cm. Jest to kawałeczek długości 5-6 mm, maksymalnie 7. Jak widzicie i słyszycie, ten cel jest świetnie wykrywany. Jest identyfikowany jako cel niskoprzewodzący. Jego ID to 4950, więc bardzo fajnie. Postaram się znaleźć miejsce, gdzie ta słyszalność byłaby gorsza. Pamiętajcie, że jestem na fabrycznych ustawieniach i silencer to jest 2. Ten pomarańczowy znacznik, który tutaj macie w tym miejscu, oznacza trudne żelazo. Jest to żelazo, którego nie wykopałem, które się tam po prostu znajduje, powiedzmy jest rodzime. Wylądowało tam wiele lat temu i wielu wykrywaczom stwarzono problem. Problem polega na tym, że identyfikowany jest jako kolor. Jak to będzie wyglądało w Deusie na fabrycznych ustawieniach? Myślę, że bardzo bezpiecznie. Natomiast z tego trudniejszego podejścia również bardzo bezpiecznie. To podejście jest trudniejsze i wykrywacze bardziej tutaj fałszują. Jednak w tych ustawieniach nic się nie dzieje. Jeśli natomiast zaniżę ten silencer do -3, co się stanie teraz? Czy będzie sygnał koloru?
Myślę, że tutaj się nic nie zmieniło. Z tego trudniejszego podejścia pojawia mi się przebicie na kolor. Tak więc pierwsze wskazania. Trudne żelazo na niskich ustawieniach silencera może powodować fałszowanie i może Was oszukać. Będzie wymagało to większego osłuchania, a także większej odwagi i chęci przy wykopywaniu również celi żelaznych. Jeszcze raz. Ustawienie -3 silencera, a ustawienie 2 fabryczne. Jeszcze raz ustawienie silencera -3, -2, -1, 0, 1, 2. Trzy, 4. Myślę, że ustawienie silencera na 4 nad tym celem i w tym przemiataniu powoduje jego zabicie. Całkowite. Tak działa silencer na celu żelaznym, trudnym, na bardzo trudnym celu. Jeśli to żelazo by Was interesowało, to myślę, że w poprzednim filmie był test 3 wykrywaczy w tym samym miejscu, gdzie Wam pokazałem, jak one działają i jak one fałszują na tym żelazie. Kolejnym celem jest cel w postaci, wrócę do tego fabrycznego ustawienia, 10-groszówki. 10-groszówki z miedzi o niklu na 18 cm. Cel nisko przewodzący. Myślę, że wykrywalność bardzo dobra. Nie jestem w stanie tutaj, nie muszę tutaj używać na tym celu ustawienia silencera niższego niż 2, dlatego że jest świetnie wykrywany. Najtrudniejszym celem na tym polu testowym jest sreberko, które jest na 18 cm. Jest to jakieś sreberko XVIII-wieczne. Wydaje mi się, że to jest to jakiś prusaczek. Tutaj wiele wykrywaczy ma problem. General, ustawienia fabryczne, oprócz, można powiedzieć, reaktywności. Zobaczymy, jaka będzie wykrywalność. Myślę, że dopiero przy powolnym machaniu pojawia się jakiś tam ID i jakiś tam audio. Jeśli zmienię ten silencer na -3, coś się zmieni. Może troszeczkę. No to ten cel otworzyło, nie? Jeśli wrócę z powrotem do silencera fabrycznego, nie mam nic. Jeśli zmniejszę ten silencer do -3, mam w pełni wykrywany cel. 2. Czasami jednostronnie się pojawia, ale na -3 w tym samym przemiataniu i z tą samą prędkością cel jest w pełni wykrywany. Myślę, że tutaj następuje, że tak powiem, polepszenie wykrywalności tego celu. No to tyle, jeśli chodzi o silencer w programie General. Najważniejszą rzeczą do zrozumienia tego tutaj, co pokazałem, jest to, że jest on w programie General. I nie jest to absolutnie program do używania w tym terenie.
Ustawienie silencera pomaga w tym programie, mimo że on jest, można powiedzieć, pancerny i jego zastosowanie jest raczej stosowaniem ogólnym. To ustawienie minusowe silencera pomaga w wykrywalności celi, takim jakim na przykład jest tutaj sreberko. Minimalnie psuje jednak ID żelaza, trudnego żelaza, które widzieliście tutaj. W każdym innym programie ten silencer będzie działał mimo wszystko troszeczkę inaczej, dlatego że te bazy się różnią. Baza programu General różni się od programu Sensitive czy od Sensitive pełne tony. Również te bazy się różniły, przynajmniej w softie 2.0, więc inna jest w Parku, inaczej jest Deep High Conductors, więc będziecie musieli sami jednak mimo wszystko dochodzić do tego, jakie ustawienia silencera są odpowiednie akurat do tego programu, do tego miejsca, do waszej strategii poszukiwań, do celi, jakich szukacie. To wszystko będzie wymagało ponownego, że tak powiem, odkrycia i sobie, że tak powiem, ustalenia. No jest to mimo wszystko sprawa trudna i bez pól testowych myślę, że to się zrobić nie da. Nie da się tego zrobić optymalnie, bo wiadomo, że zawsze można coś skopiować od kogoś i używać, jeśli to tak, jeśli się nie chce po prostu wchodzić troszeczkę głębiej w tą zabawę. Co do, nie wiem, czy wam to powiedziałem na samym początku, wiecie, podejrzewam, że te baza na przykład programu General się nie zmieniła. Więc te ustawienia silencera są tylko ewentualnie rozszerzeniem jego, czyli bo fabrycznie jest 2 i była 2, więc dodano tylko te minusowe numerki, ale ta skala się nie zmieniła, po prostu tylko ją troszeczkę rozszerzono w drugą stronę. No to tyle, tak zupełnie całkowicie wstępnie opowiedziałem wam mniej więcej o jednym ustawieniu w nowym softie Deusa. Cewka biała. Czy jest mi potrzebna cewka biała Ellipsa? To jest podstawowe pytanie i każdy chyba sobie zadaje to. Nie wiem. Ja mam wielkie wątpliwości, czy w ogóle ją kupię, nie? Bo tak naprawdę ja nie cierpię w żaden sposób na problemy z wykrywaniem drobnych celi z Deusem. Jeśli Deus jest dobrze ustawiony, to ta wykrywalność tych drobnych celi jest bardzo duża. Chciałbym wam uzmysłowić jedną sprawę. Jeśli kupicie tą białą cewkę i będziecie używali wysokich częstotliwości i będziecie wykorzystywali zdolność wtedy polepszoną zdolność do wykrywania drobnych celi, to prawdopodobnie będziecie nieszczęśliwi troszeczkę, dlatego że zaczniecie wykopywać cele, których zwyczajnie nie chcecie. Musicie sobie uzmysłowić, jakie cele drobne u was występują, jakie są wielkości. Tak zupełnie ja przyjmuję to w ten sposób, że jeśli chodzi o cele popularne, to takim najtrudniejszym, raczej najmniejszym celem jest może denarek jagielloński, może fals denarka jagiellońskiego, może jakiś halerz, które na przykład występują u mnie. Są to drobne monety i to jest szczyt tego, co chciałbym wykrywać, nie? Ja mam doświadczenie, jeśli chodzi na przykład o Deusa 1 czy o Rixa w trybach Gold na wysokich częstotliwościach. Powiem wam brzydko, że, nie powiem brzydko, bo po co mam mówić, to niepotrzebne. Troszeczkę, jeśli będziecie używali tam częstotliwości na Ellipsie białej, na przykład w Rixie w Goldzie powyżej 70 kHz, to dostaniecie zaproszeniem Jobla od wykrywania drobnych celi w postaci na przykład śrucin z dubeltówki. Nie tych takich 4,5 mm, tylko tam nie wiem ile to jest milimetrów, 2 czy 3 mm, nie? Bo to daje bardzo dobry sygnał, nie? I podobnie będzie z Deusem 2 z cewką eliptyczną. Ok, myślę, że oni polepszą tą zdolność do wykrywania tych mikrokolorów, ale czy mi to jest potrzebne? Czy wam to jest potrzebne? Fajny jest rozmiar tej cewki i to, że w dzisiejszych czasach wiecie, że kukurydza to jest spokój, cisza, bezpieczeństwo i ta cewka się nam doskonale nadaje i wpisuje z powodu swojego rozmiaru, nie? W te klimaty, no to jest jedyna rzecz, jaką bym po prostu uznał jako jej plus.
Teraz tak, kwestia głębokości elipsy, nie? To na pewno nie będzie cewka do poszukiwań głębokościowych, nie? Czy multifrequency jest konieczny przy poszukiwaniach płytkich? Czy nie wystarczy na przykład ORX czy Deus 1 z tą cewką eliptyczną za parę groszy, jako taki wykrywacz specjalistyczny do poszukiwania drobnych celi? Są takie dylemaciki, że tak powiem, detektorysty, nie? Wiadomo, kupić zawsze można, no bo fajnie, nie? Kupić sobie nową zabawkę, bo wiecie, że te wykrywacze to takie nasze zabawki, nie? A wszyscy jesteśmy dużymi chłopcami, którymi lubimy zabawki, tylko jedni, nie wiem, tam zmieniają samochody, czy inni telefony, zegarki, kobiety zmieniają, nie? Więc to jest wszystko, że tak powiem, jeszcze te chłopieńce nasze odruchy czy przyzwyczajenia. Tak więc taka cewka może być fajnym gadżecikiem i fajną zabawką, no i można sobie ją kupić. Ale czy mi to jest potrzebne, czy Wam to jest potrzebne, trudno to powiedzieć. Myślę, że to się okaże. Trudno, ja mam właśnie ten problem, że jest ogromny problem ze znalezieniem w necie w ogóle, czy w ogóle znalezienie ludzi, którzy wiedzą coś więcej. Ci ludzie, którzy wiedzą coś więcej na ten temat, albo głębiej się zagłębiają w świat wykrywaczy, nie publikują nic i się nic nie dowiecie, nie? Przybywa natomiast osób, które tylko kopiują cudze tam pomysły, albo cudzą wiedzę, albo cudze filmy i publikują je jako swoje, nie? No więc za niedługo zabraknie im ludzi, od których będą mogli kopiować, nie? Więc ja nie wiem i też, wiecie, no ciężko się jest po prostu czasami dowiedzieć, czy mi ta cewka będzie potrzebna i uzyskać jakąś miarodajną opinię, której będzie można zaufać, nie? No, YouTube jest pełen reklam, wszystko jest tam reklamowane, te filmy nie dają żadnej wiedzy, tylko są reklamami czegoś tam, obojętnie co to jest, samochodu, zegarka, roweru, czy czegokolwiek, nie? Więc trudno znaleźć odpowiedź, nie? I wiecie, że czasami najlepiej, czy jedyne rozwiązanie jest to kupić samemu i samemu przetestować na swojej skórze i wtedy ta wiedza jest jakaś tam, prawda, a nie taka usłyszana. No to tak na koniec opowiedziałem Wam o tych moich dylematach dotyczących właśnie białej cewki, czy jest mi potrzebna i do czego będę jej używał. Jeśli cewka 9-calowa sprawuje się doskonale i na poziomie drobiazgów jest również świetlna. No. Dobra, no to tyle, co chciałem Wam na dzisiaj pokazać. Taki wstęp dotyczący nowego softu Deusa. Do usłyszenia, trzymajcie się.